Elon wszystkim. Siema, Elon. siema. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Ja jeszcze tu wrzucę info na Discord. Dzisiaj trochę plany się pozmieniały. Mieliśmy mieć Donaja, ale niestety nie udało się Donajowi dojechać na czas, więc szybka zmiana planów, ale w sumie temat ciekawy, jak zawsze ciekawy i na czasie, bo porozmawiamy dzisiaj o rzeczach takich, że nie zawsze mało znaczy mało i nie zawsze dużo znaczy dużo, a i dlaczego mało znaczy dużo z naszego punktu widzenia. Trochę zakręciłem, ale wiecie o co chodzi. Czekajcie, wrzucę tu tylko jeszcze w ogłoszenia info. Jeszcze można do tego dodać, że powoli znaczy szybko, bo to też, a to rozwinę później. Tak, no to rozwiniemy. Także łyk kawusi i lecimy. Ja dzisiaj w ogóle jestem na jednodniowej głodówce. Postanowiłem nie jeść, więc nie spożywam żadnych posiłków, ale ratuję się kawusią. W sumie nie wiem, czy dobrze, czy źle. Kawa pomaga nie czuć głodu. Ja lubię smak kawy, więc ta kawa jest nawet bezkofeinowa. Także tak to wygląda. Co? To słowami wstępu tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy nas słychać, czy nas widać i czy jest wszystko git. Jeśli jest git, to dajcie piąteczki. No i dziś lecimy z tym tematem. Jeszcze mamy dla Was na koniec niespodziankę, więc zobaczymy. Dobra, lecimy. Prezentacja. Taki wstęp, czyli w sumie to, co powiedziałem, że dziś porozmawiamy o konceptach, które mogą wydawać się małe, ale mają ogromne znaczenie w naszym życiu osobistym, finansowym, jak i biznesowym. Oczywiście część tych rzeczy jest oparta, a nawet chyba wszystkie, o nasze doświadczenia i nasze tak jakby, może nie tak jakby, nasze przeżycia, które mieliśmy i spotykaliśmy po drodze, bo często jest tak, że ludzie, jeśli na przykład chcą inwestować pieniądze, to coś im się wydaje, że mają za mało. Albo mają za mało czasu, albo mają za mało tam czegoś, a z mojej perspektywy głównie to są wymówki i to nie jest, że ktoś coś ma za mało, tylko że ma brak chęci i nie chce się mu. To wynika z lenistwa w dużej mierze. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich, no bo niektóre osoby faktycznie mają napięty grafik jak plandeka na żuku i to ciężko jest wrzucić w ogóle w plan działania, ale od tego też jesteśmy my, bo akurat głównie ja, Michał i Kuba zajmujemy się też takim rozkminianiem pewnych rzeczy, że jesteśmy w stanie nawet indywidualnie osobom pomóc przekminić pewne rzeczy i wdrożyć plan w działanie. I ja z wieloma osobami już takie plany wdrożyłem i działa to całkiem fajnie, jak i sprawnie, mimo małej ilości czasu. Małe inwestycje, duże zwroty. Jak wy to rozumiecie, chłopaki? No tutaj trzeba podłączyć efekt skali. Tam na następnym slajdzie w sumie jest o strategii dollar cost averaging. Tutaj chodzi o to, że trzeba rozbić swój kapitał na mniejsze części i po prostu powoli sobie wchodzić na rynek. DCA pomaga zminimalizować efekt zakupu aktywów po wysokich cenach i zmaksymalizować zakupy, gdy ceny są niskie. Ta strategia może prowadzić do solidnych zwrotów z inwestycji z biegiem czasu. To jest strategia, której używamy, którą polecamy dość namiętnie każdemu i początkującemu, i zaawansowanemu, bo sprawdza się bardzo dobrze i w wejściu na rynek, i w wyjściu z tego rynku. W ogóle, chyba że Kuba chce coś dodać. No, powiedz najpierw. W ogóle to, tak jak powiedział Michał, ta strategia jest dla wszystkich z mojej perspektywy, z naszej perspektywy, dla osób, które zarówno mają mały kapitał, jak i duży kapitał do działania, ale może powiem o tym trochę więcej później, bo mimo tego, że na moim przykładzie, mimo tego, że ja nazbierałem sobie jakiś tam kapitał, to ja i tak staram się nie inwestować całości tego kapitału, a małą łyżeczką i na przykład tego wynikiem jest to, co ostatnio wrzuciłem, w sumie dzisiaj,
że nie tylko ja, ale my rok temu kupiliśmy pewien token, który do dnia dzisiejszego zrobił nam około 4000%, niektórym nawet 5%, no bo to jest nam parę dni rozbieżności. Niektórzy po prostu łapali jeszcze to gdzieś tam w dołku. No i tutaj z małej kwoty rzędu $400-500 przy tych 4000 ponad procent zwrotu jest zwrot na poziomie $19,000. I są też osoby, tylko nie mam tu tych screenów, bo to mam na grupie, ale akurat mamy jedną osobę, która po kilku dniach wyjęła swój wkład i to jest bardzo prosty przykład. Wrzuciła ta osoba $100, powiedzmy. Po 3-4 dniach wzrostów wyjęła wkład, czyli miała już to za darmo i na ten moment, jak patrzę na wynik tej osoby, to ja jestem mega zajebiście dumny, że jest to trzymanie się przede wszystkim strategii i tego, co my uczymy od zawsze, jak stworzyliśmy tą grupę. Tutaj jest info, u mnie wkład wyjęty 2 tygodnie po zakupie, reszta siedzi i czeka z innymi paczkami. Paczka to jest zakup danego tokenu w okresie tam jakiegoś czasu, my to dzielimy na paczki. Też mi tak dzisiaj ktoś zadał takie pytanie, to też wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli zamierzasz wrzucić w jakiś token powiedzmy 500 zł, a mamy strategię DCA, to dzielimy to na paczki, tak? Czyli na przykład na 5 poszczególnych frakcji i pojedynczo wrzucamy rozłożone to w czasie właśnie w dany token i zakupujemy wtedy za całość i to musi być rozłożone w czasie. No jak tak patrzę, to tutaj jest Moonback, no bo jeśli wkład został wyjęty, to jest Moonback i z tej darmowej części tych tokenów ta osoba na dzień dzisiejszy ma zysku $3097 z niecałych 100. I teraz jakbyś wrzucił 100 zł, to tu analogicznie masz 3000 zł. Jest to po części loteria, po części jest to takie odczucie, że masz złoty strzał. Jednak tutaj zostały zachowane wszystkie rzeczy, które dotyczą strategii działania, naszej strategii działania, pewnie też i wielu osób, gdzie mimo wszystko, tak jak już mówiłem, na każdym live'ie to w sumie powtarzam, zresztą też wrzucę wam teraz niedzielny live, rozłożyłem go na 3 części, bo jest dość długi, ale dużo fajnych case'ów tam padło. Jak masz coś z bani, czyli tutaj masz z bani, to ta osoba jest w stanie to trzymać do hossy bez żadnych emocji i mimo wszystko jeszcze, nawet jeżeli teraz 4500%, jeżeli dochodzimy gdzieś do ATH, ta osoba chce sobie wyjąć stamtąd część środków, kolejną stówkę, 2-3, teraz już z 3000, to robi po prostu lekką ręką i podchodzi do tego, że to już jest czysty zysk. Jeżeli ty wrzucisz za dużo, masz negatywne do tego emocje. O tym też trochę później porozmawiamy, bo jednak wrzucając małe kwoty jesteś w stanie dłużej czekać, a ludzie zazwyczaj wrzucają duże kwoty, oczekują szybkich, natychmiastowych wyników i kończy się to tragicznie i oczekiwania po prostu całkowicie idą gdzieś na bok, zmienia się potem w głowie i jest potem niezadowolenie, rozczarowanie, no i potem też jest hejtowanie całego rynku, że no znów mnie oszukali. Kuba, sorry, że tak długo dajesz. Nie no, luz. Wiecie co, no generalnie to jest temat, który już niejednokrotnie poruszaliśmy, jeżeli chodzi o inwestowanie niewielkich kwot, ale tak samo o tą strategię DCA i w zasadzie nie ma tutaj nowych rzeczy do dodania, możemy jedynie powtarzać te stare rzeczy z tego względu, że jakby no nie zmieniliśmy tego zdania na przestrzeni czasu, to zdanie jest cały czas takie samo, a dzisiejszy live powstał na bazie tego, że jednak to, co mówimy, no to po części mogliście zauważyć kolejny dowód, jeden z wielu, na to, że rzeczywiście mamy rację, bo na pewno skoro tutaj jesteście, to oglądacie story Marka, Michała czy moje, więc dzisiaj my mieliśmy wrzucony taki post, który właściwie stworzył Marek, ale który dobrze obrazuje to, o czym tutaj mówimy, że
małe kwoty potrafią zrobić duże rezultaty, bo tak samo wiecie, niezależnie od tego, jaka to jest waluta, na kimś może zrobić wrażenie, że jest to dolar, no bo dolar, jak sobie ktoś przeliczy w Polsce na złotówki, wychodzi 4 razy lepiej. Natomiast nieważne, czy to byłby dolar, czy nie, te 400-450 dolarów, które Marek wrzucił, to nominalnie, jeżeli wrzucicie 400-450 zł w coś, poczekacie wystarczający okres, macie szansę na to, że to zrobi podobny wynik, więc w tym kontekście, jeżeli byście patrzyli na to, że z 450 zł macie 20 000 zł, no to mimo wszystko jakby to robi robotę, nie? Robi to wrażenie, tym bardziej, że w tych czasach te pieniądze, te sumy pieniędzy, można powiedzieć, małe się zwiększają. Mam tutaj na myśli, że kiedyś, jeszcze parę lat temu 100 zł to było inne 100 zł niż to 100 zł, które jest teraz. Więc w momencie, kiedy macie wyciągnąć takie 200, 300, 400 z portfela, sądzę, że może być to dla wielu osób znacznie łatwiejsze niż jeszcze parę lat wstecz. Natomiast jasne, biorąc pod uwagę to, że te kwoty nominalnie są wyższe, ale ich wartość może jest równa tym, co kiedyś było mniej, no to w perspektywie jakby tego, bo wiecie, zarabiacie też więcej, wasze zarobki też się zwiększyły, więc jeżeli nominalnie wrzucacie te parę stówek, wyciągacie z tego kilkadziesiąt tysięcy, no to jak się nie cieszyć siłą rzeczy, wiecie, to można sobie powiedzieć, że za, nie wiem, za 400 zł mam wylot na 3 tygodnie do Stanów i z powrotem, no bo jeżeli zarobiłeś 20 koła, no to starcie na taki wyjazd, nie? Jeżeli oczywiście w ten sposób chciałbyś przeznaczyć te pieniądze, przy czym pamiętaj, że twój koszt było dalej te 400. Więc to i tak, wiecie, to są rzeczy, które nie kosztują cię dużo. Sądzę, że nawet gdyby stracić te pieniądze i nie odzyskać tych pieniędzy, nie wiem, chujowa inwestycja, cokolwiek, pieniądze przepadły, to nie jest coś, co cię w jakiś sposób mocno boli, mocno dotyka, bo za moment jest kolejny miesiąc, za moment masz kolejne pieniądze i tak o tym zapomnisz. Wydałbyś to na co innego. To są takie losy na loterię, jak Marek mówi, ale też to jest takie, wiecie, szczęściu trzeba pomóc, więc to jest wspomaganie tego szczęścia właśnie w taki sposób. Plus wiele razy było tak, że wiecie, no my z poziomu takiego inwestowania w kryptowaluty i na bazie doświadczeń przez ostatnie lata w portfelu, ja powiem za siebie, ja nieraz miałem 30-50 pozycji i tak gdzieś nawet zostało. Są pozycje, które dla mnie są znaczące i zamykam się tutaj w 15-20 pozycjach. I są pozycje nieznaczące, ja to nazywam kryptośmieci, które nazbierałem przez ostatnie lata. Zazwyczaj są to moonbagi, czyli ja już to dawno sprzedałem i gdzieś to tam leży i liczę się z tym, że nic z tego może nie być. Czasami mnie zaskakują tego typu rzeczy, bo z tego jest jakiś tam fajny wynik lub przychodzi jakieś wybicie ceny. Jednak ja nie przykładam do tego żadnych emocji. Często w ogóle nie pamiętam, że to mam. Dopiero jak jest jakiś wynik, tak jak to było przez ostatnie miesiące, tam parę takich tokenów wybiło, to sobie przypominam, że w ogóle to mam. I dlatego nie przykładam do tego żadnych emocji, bo ja już z tego swój kapitał wyjąłem. Nie oczekuję nic od tego, nie oczekuję od rynku. Nawet zdarzyło się, że gdzieś tam opędzlowali mi portfel, to szczerze nawet na niego nie patrzyłem, bo nie chciałem się wkurzać i zastanawiać, co tam jest, więc po prostu podchodzę do tego w ten sposób. Ktoś powie, no dobra, wariat, bo nie wie, gdzie co ma, ile ma pieniędzy i co gdzie poinwestował. Tak jak mówię, te znaczące pozycje, ja wiem, gdzie są, ile tam tego jest, kiedy mam zamiar z tego wychodzić i mam na to założony jakiś plan. I tak też wy powinniście do tego podchodzić. Tylko żeby zacząć to budować, tak jak powiedział Kuba, małymi kwotami można zrobić duże wyniki. I aby tutaj rozpocząć działanie z małej kwoty, to jest idealny przykład tej osoby, która właśnie wrzuciła gdzieś, wyjęła co jego i mimo wszystko ma dalej $3000 kosztem $100, powiedzmy. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. I przez ostatni rok, bo to jest osoba, która z nami jest już bodajże 2 lata, czy powiedzmy 2 lata, to przez ostatni rok takiego już naprawdę świadomego działania, no bo pierwszy rok to była zabawa. Dla wielu osób to jest zabawa, testowanie. Jednym wychodzi lepiej, drugim wychodzi gorzej. Różnie to jest,
ale przez ostatni rok ta osoba zbudowała sobie naprawdę fajny portfel w oparciu o kapitał, który wrzuciła raz i podjęła decyzję obracania nim, czyli wiecie, tutaj kupię, jest jakiś zysk, tak jak tutaj z tym Kaspą, sprzedam, wyjmę co swoje, mam kapitał, by wrzucić dalej. I to pokazuje właśnie, że można bardzo łatwo, nawet małym kapitałem, nawet takim $100 czy tam 100 zł, zacząć obracać. Nie będzie cię boleć ta strata, tak jak też już wspomniał Kuba, ale jesteś w stanie budować przede wszystkim swoje podejście, mental, głowę do tego, potraktować to jako naukę, a pieniądze, jeżeli faktycznie podejmiesz dobre decyzje, same przyjdą z czasem. Oczywiście to nie jest też taki, że łód szczęścia i udało się, no bo my robimy zakupy bardzo przemyślanie. To nie jest, że kupujemy wszystko, co się pokazuje. Zresztą mimo tego, że niektóre osoby zarobiły teraz tam na tej nowej sieci od Base i tam była kryptowaluta BALT, napisało mi kilka osób, że im się udało zarobić, to tam poszedł rug pull i wyzerowało ludzi. Więc ja bym nie chciał mieć czegoś takiego w portfelu, że ja kupię, jestem gotowy o tym zapomnieć, bo wiele razy tak robię, ale za 2-3 tygodnie dowiaduję się, że tam był hak, coś poszło nie tak, czy nas oszukali. Takie rzeczy też miały miejsce, to też się zdarza, tylko że ja mówię, tak, ja mam zdywersyfikowany portfel na wiele rzeczy i mam tych losów na loterię dużo więcej i nawet z niektórych nie staram się wyciągać wkładu, tylko dlatego, że mam inne rzeczy, które już mi zapłaciły za to, że ja tam na przykład mogę sobie pozwolić to trzymać, albo dopiero zapłacą. Wiecie, no ja prywatnie buduję portfel tak, że mam fundamentalnie dobre projekty, mocne projekty na hossę i to są głównie Bitcoin, Ether i takie duże pozycje, bardziej znane, a te mniej znane to u mnie to wygląda między 1 a 5%, 1,5% mojego portfela i tak się tym bawię. Ja tą zabawę też pokazuję nie tylko na Telegramie, nie tylko na Story, ale głównie właśnie na Discordzie. I dlaczego zabawę? No bo ja to traktuję jak zabawę. Ja nie jestem pewny, czy da nam to zarobić. Zresztą was zapraszam do tego, byście sobie zobaczyli te live'y, które wrzucę na dniach. Dzisiaj poszła pierwsza część, jutro pójdzie druga część i może obie, bo dzisiaj też było dość intensywnie. Tam wiele rzeczy mówię w kontekście tego właśnie, jak ja to zrobiłem, jak my to robimy. I mimo, że to było na grupie pro, no to ja tam postanowiłem wyciąć parę rzeczy, które uważam, że nie powinny iść open i po prostu udostępniłem to dla większej ilości osób. A jeżeli ktoś by chciał widzieć wersję całą, to zapraszam na grupę pro, tam cały czas gadamy bez owijania w bawełnę czy ściemniania, tak jak powiedzmy niektóre reklamy, które jesteście w stanie zobaczyć w necie, że one wam sprzedają coś i obiecują. Tak niestety nie jest. Więc jeśli chodzi o te zagadnienia finansowe, no to mamy tutaj tak, małe inwestycje, duże zwroty. Do tego też można podejść, jeśli chodzi o kryptowaluty, wiadomo, bardzo niski próg wejścia, tak jak Marek mówił, tutaj każdy może praktycznie zacząć od zera. No i do tego jest duży potencjał wzrostu, bo jak traficie do dobrego shitcoina, to już macie rok z głowy. Nawet nie shitcoina, zobacz. Fajnie, że powiedziałeś próg wejścia 0. Teoretycznie tak jest. No bo my zarówno robimy airdropy, testnety, zbieramy, jesteśmy zbieraczami shitcoinów, różnych rzeczy w tym obszarze. Ja też bardzo mocno naciskam na to, prywatnie na siebie, bo to lubię, żeby robić promocje, gdzie coś dają za darmo, to jak za darmo, to ja wezmę, albo trzeba gdzieś coś obrócić, wpłacić, wypłacić, ja to chętnie wezmę. I dobrym przykładem tutaj jest aplikacja Kantor Luno. Wiele osób może mieć ból tyłka i gdzieś tam widziałem głupie komentarze, a wiele osób może to potraktować jako inspirację do tego, że warto mimo wszystko coś robić. Bo kwotę, którą ja tam nazbierałem, to jest kwota rzędu, nie wiem, półrocznej pensji w Polsce
i wykorzystałem do tego nic innego jak pokazanie ludziom pewnej możliwości, zrobienie pewnych kroków i zarówno te osoby zostały wynagrodzone i ja zostałem wynagrodzony. I to często pokazuję ja, Michał, na swoich filmach, na tym, co gdzieś tam publikujemy, bo to zazwyczaj działa w dwie strony. I my szukamy też opcji win-win. Aczkolwiek są też opcje, gdzie ty jako marketer, jako ktoś, kto prowadzi bloga, czy jest youtuberem, czy instagramerem, czy tam tiktokerem, możesz pewne rzeczy reklamować. I to nie jest złe. Z tego po prostu trzeba świadomie i mądrze skorzystać i wykorzystać to jako dźwignię. Bo ty nawet nie musisz mieć żadnych pieniędzy, wystarczy na przykład, że założysz gdzieś konto, czy podpiszesz umowę, bo często z takimi sieciami afiliacyjnymi trzeba podpisać umowę, pokażesz pewne rozwiązania, pewne rzeczy, znajdziesz osoby, które akurat chcą skorzystać z jakiegoś banku, czy chcą sobie założyć jakiś procesor płatniczy, czy nawet wziąć kredyt, czy chociażby skorzystać z ubezpieczenia samochodu. Pokażesz to i kosztem twojego czasu, oczywiście też zbudowania bazy klientów, czy zbudowania sobie zasięgów, a to wymaga czasu, jesteś w stanie zacząć zarabiać pieniądze bez praktycznie żadnej wiedzy. I dlaczego na przykład tylko jednostki wykorzystują ten sposób, mimo że ja to pokazuję i nawet kiedyś, parę lat temu, uczyłem ludzi krok po kroku, jak zbudować sobie zasięgi, jak zacząć to w ogóle budować. Wiecie, no wiele osób się śmieje z ciebie, że no publikujesz to i tamto. Mi dziś to, co ja publikowałem i się ze mnie śmiali, płaci, a oni dalej komentują i się śmieją i zastanawiają, skąd ktoś może zarabiać pieniądze. Z testnetów też można To zarabiać już mówiliśmy. czasami coś tam kapnie. Panowie, za długo na tym pierwszym części jesteśmy. Możemy przeskoczyć szybko. Możemy przeskoczyć szybko na kolejny. Kubuś, chcesz coś tutaj dodać, bo to w sumie już wspomnieliśmy wszystko wcześniej. No, wszystko wcześniej, plus jeszcze chyba książkę z tego omawialiśmy. No, także kto nie widział poprzednich live'ów, to ten efekt kumulacji warto naprawdę uwzględnić, poczytać o nim, przeczytać książkę, obejrzeć nasze poprzednie live'y, bo to Powiedz w jest skrócie, narzędzie, o co które... chodzi, może wiesz, to jest odsyłanie, bo też narzędzie, które ludzie są świadomie leniami, leniwi są, oni nie pójdą na film. Powiedz im jeszcze raz mniej więcej, o co Jak chodzi nie pójdą, tutaj. stary? Co ty mówisz, że nie pójdą? Ja wiem, że są leniwi. Bo oni są po prostu zawisni i nie chcą ci wyświetleń nabijać, taka jest prawda pewnie. No to nie Natomiast, chodzi o to. nie no, śmieję Daję. się przecież. Nie no, efekt kumulacji to jest narzędzie, które świadomie wykorzystane może naprawdę poprawić wasze rezultaty w dużo szybszym tempie niż wam się wydaje, bo często, właściwie najczęściej jest tak, że ludzie nie widzą jakby efektów, które są w długim terminie, nie widzą tej perspektywy czasu i nie rozumieją, jak to działa, bo wiecie, powiedzieć komuś, żeby codziennie odkładał 15 zł, to on sobie pomyśli, że co ja z tego będę miał, skoro 15 zł to jest takie nic, nie wiem, w ciągu miesiąca będę miał 4,5 stówy, więc co to jest 4,5 stówy odłożone w ciągu miesiąca? No mało, co ja z tym zrobię? Z tym, że wiecie, idąc dalej tym torem myślenia, 15 zł, które często ludzie, którzy żyją w biegu czy w jakimś innym schemacie, dajmy na to, tym bardziej tym instagramowym, pięknym, 15 zł to jest kawa w Starbucksie. Więc często ci ludzie jakby kupują, idą codziennie, biorą tą kawę w Starbucksie i nie wiedzą, bo nie chcą jakby wiedzieć, mam wrażenie, że odłożenie tych 15 zł miesięcznie, znaczy dziennie, przepraszam, w perspektywie czasu, to jest właśnie ten efekt kumulacji, bo nagle się okazuje, że to jest, wiecie, niewielka kwota, co to jest 15 zł, a z drugiej strony po roku masz zainwestowane, jeżeli te 15 zł inwestujesz, ponad 5 tysięcy. A jeżeli powiesz komuś, że ma zainwestować 5 tysięcy, to on się za głowę złapie bardzo często i powie, skąd ja mam to wytrzasnąć, najpierw to ja muszę tyle odłożyć. I jakby rozumiecie, o co chodzi, że tymi małymi krokami dochodzisz do tych większych celów, do tych większych rzeczy. Dobrze opowiada o tym ta książka Efekt Kumulacji, warto naprawdę się z nią zapoznać, bo ona nie odnosi się tylko i wyłącznie do finansów, tylko ona się odnosi też do
drobnych, codziennych zmian w życiu, o tym, jak wyrabiane są nawyki, jakie później te drobne rzeczy naprawdę mają wpływ na życie, na relacje, na jakieś zachowania, które prezentujesz albo które chcesz prezentować. Także warto pochylić się nad tym, żeby się zapoznać z tym tematem i go zrozumieć, tak jak powiedziałem na początku, bo dopiero jak go zrozumiesz, będziesz w stanie świadomie wykorzystać ten efekt, zastosować go i nie będzie ci to przeszkadzało, że coś jest odłożone w czasie, bo jakby rozumiesz tą większą grę i ten większy cel. Efekt skali 1% dziennie. Więc jeśli chodzi o te tematy finansowe, to tutaj mieliśmy konsekwencja, która później trzymana się przez nas w długim czasie, robi efekty. Lecimy dalej, jeśli chodzi o te finanse. Małe Marek, potknięcie. mikrofon wyłączony. Wiele osób w ogóle nieświadomie stosuje ten efekt małych kroków, efekt kumulacji i dopiero po czasie łapie się na tym, że fajnie sobie zaoszczędzić, nazbierać, robić coś systematycznie, aż dojdzie to do jakiegoś bardziej spektakularnego wyniku. Więc tak naprawdę wiele osób, tak jak mówię, ma taką nieświadomą kompetencję. Na samym początku nawet nie wie, że to stosuje. Dopiero gdzieś po przeczytaniu tej książki faktycznie i zastosowaniu jeszcze bardziej pewnych rad i w ogóle zrozumieniu, o co chodzi, takiej kliknie. I wtedy widzisz, co jest 5. Wtedy zaczynasz to rozumieć i coraz bardziej stosować. I sami możecie sobie pomyśleć, czy na samym początku gdzieś tam, jeżeli oszczędzaliście, czy kupowaliście, czy zbieraliście na coś, jak to działa. Bo tak samo, jeżeli ktoś chce kupić wymarzony rower czy motocykl, to nie jest tak, że ci pieniądze spadną z nieba, czy ty to kupisz za jedną wypłatę. Ja raczej życzę każdemu, żeby za jedną wypłatę mógł kupić sobie jakąś wymarzoną rzecz, tylko że jeżeli wydasz na to całą wypłatę, to nie masz później na życie. Wiecie, jak to jest. Więc zwyczajem takim naturalnym jest zbieranie na jakiś cel. I tutaj, żeby zacząć w ogóle proces tego efektu kumulacji, tej zmiany, to jest fajnie wyznaczyć sobie pewne cele, na które chcesz nazbierać, bo bez tego nie zaczniesz. Tyle jeszcze chciałem dodać. Dobrze. Kolejne mamy małe potknięcia, które mogą wywołać silne emocje i mieć duże konsekwencje. Dlaczego tak się dzieje? Jak możemy zarządzać tymi uczuciami, by zmniejszyć ich wpływ na naszą codzienną działalność? Na pewno oglądaliście taki film Efekt motyla, gdzie jakieś małe zdarzenie później ma bardzo duży wpływ gdzieś tam po drugiej stronie, że trzepot skrzydeł tego motyla może wywołać gdzieś tornado w innej części świata. Więc tak samo jest i w naszych życiach, że czasami możemy za mało lata odwalić jakąś głupotę, która przekreśli powiedzmy naszą karierę w przyszłości. Możemy zadawać się z jakimiś niezbyt Niewłaściwymi ludźmi. Właśnie, niewłaściwymi ludźmi, którzy wplątają w nas jakieś kłopoty i później na przykład mamy rysę jak to się mówi, na kryminalnym... Nasrane w papierach, to się mówi. W kryminalnej kartotece i na przykład byśmy chcieli wykonywać jakieś zawody związane z prawem, niestety już ta kariera, już ta ścieżka jest dla nas zamknięta. Więc bardzo często właśnie takie błędy potrafią mieć duże konsekwencje w przyszłości. Kuba, chcesz coś dodać? Widzę, że się wyrywasz. Tak, bardzo. Generalnie masz rację w tym, co mówisz. Wiecie, bo najczęściej jest tak, że łatwo jest się zniechęcić. W momencie, kiedy jedna, dwie rzeczy ci nie wyjdą, łatwo jest stwierdzić, że coś jest nie dla mnie, ja się do czegoś nie nadaję, mi się czegoś, nie chcę, tutaj będzie akurat złym przykładem, ale czegoś nie potrafię i nie będę potrafił. Bo tym bardziej w momencie, kiedy chcesz
wprowadzić duże zmiany w swoim życiu, ale w perspektywie czasu, to nagle się okazuje, że kiedy na początku tej drogi, będąc jeszcze kompletnie niedouczonym, ty chciałbyś wszystko wiedzieć, wszystko potrafić, mieć wszystko opanowane i dobrze wykonywać poszczególne ruchy. Tymczasem tak się nie dzieje i widok tylko i wyłącznie tej linii końcowej i nierozumienie tego, że trzeba do niej dojść małymi krokami, może spowodować, że szybko się poddacie, szybko się wycofacie, jeżeli coś wam nie będzie szło. Natomiast to też zależy od tego, jakimi ludźmi jesteście, bo jedni się wycofają i jedni się poddają, natomiast inni stwierdzą, że jak nie drzwiami, to oknem i będą szukać innego rozwiązania, takie, które gdzieś w końcu zadziała dla nich, bo musicie zawsze pamiętać o tym, że to nie jest tak, że to wy się do czegoś nie nadajecie i to wy robicie coś beznadziejnie, tylko może sposób, wiecie, każdy myśli na swój sposób, więc może sposób, w jaki do tego podchodzicie, bo ktoś wam go przedstawił tak, a nie inaczej, nie jest odpowiedni dla ciebie. To, co na przykład robi Marek w internecie, będzie do skopiowania przez bardzo niewielką ilość ludzi, jeżeli ktoś chciałby to powtórzyć, bo on dosłownie spamuje wszędzie, można powiedzieć, pisze wszędzie, jest wszędzie, dodaje wszystko wszędzie, z każdym gada, każdemu odpisuje. Ciężko jest być takim człowiekiem, a jeszcze ciężej jest to zduplikować, więc nie bierzcie zawsze przykładu z ludzi, których obserwujecie, tylko też szukajcie na bazie tego, co oni robią, jakichś rozwiązań dla siebie, bo pewne działania są skuteczne i pewne rzeczy można zduplikować, a pewnych rzeczy po prostu nie zduplikujecie ze względu na to, że to nie jest wasz schemat i to nie jest wasz sposób robienia. A pamiętajcie, że w tym wszystkim, niezależnie o co by chodziło, to dochodzenie do czegoś nie ma być komfortowe, ale ma być zgodne z tym, jak ty chcesz żyć i postępować. Bo jeżeli to nie będzie zgodne z tym, w jaki sposób ty żyjesz, jaką, nie wiem, masz filozofię życia, co ci sprzyja, co ci nie sprzyja i robisz coś wbrew sobie, to prędzej czy później się z tego wycofasz, z tego względu, że po prostu nie będziesz tego czuł, a łatwo jest się wypalić, kiedy robi się coś, czego się nie lubi. W ogóle te czucie się zmienia z czasem, bo na samym początku jesteś młody, chcesz coś innego. Później ci się zmienia, dążysz gdzie indziej i jak już jesteś stary na przykład, to też chcesz robić coś innego. I tutaj nasuwa mi się dokumentalny film na temat Arnolda Schwarzeneggera. Warto go sobie zobaczyć, ja ostatnio go widziałem. I tutaj gościu z małego miasteczka gdzieś tam w Austrii przeszedł mega ciężką drogę do kulturysty przez gwiazdę filmową do polityka. I w tym filmie sam Arnold mówi, jak to było, jak on to zrobił, że on też nie zrobił tego sam, bo też on coś takiego fajnego powiedział, że no on doszedł do wszystkiego sam. On kompletnie temu zaprzeczył i powiedział, że zrobił to też dzięki osobom, które pojawiały się w jego życiu, oczywiście w różnych momentach tego życia i też mu pomogły. To nie chodzi, że ktoś mu pomógł, bo go gdzieś tam mu coś załatwił, ale zmienił jego podejście. I tak jak my dziś siedzimy tutaj, rozmawiamy na temat finansów, na temat kryptowalut, na tematy no nie do końca zrozumiałe dla Kowalskich, dla osób, które nie interesują się tymi tematami, to on tak samo miał i łapał zajawki w pewnych rzeczach, zaczął otaczać się pewnymi osobami i ludźmi, którzy utwierdzali go w tym, że to, co robi, jak robi, ewentualnie jeszcze podpowiadali mu pewne wskazówki, w jaki sposób może zrobić coś lepiej lub łatwiej, żeby gdzieś dojść. I my też tworzymy sobie takie mini społeczności, mini grupki, gdzie po prostu jesteśmy w stanie sobie podpowiedzieć. Także no ja bardzo Was zapraszam do tego, żebyście sobie zobaczyli jednak ten film o Arnoldzie Schwarzeneggerze, no bo mi zrobił mega robotę, mam z tego trochę notatek, więc ja za każdym razem jak coś takiego patrzę, to mi po prostu klika w głowie i wiele rzeczy często jestem w stanie przypasować do tego, co ja robię i w jaki sposób ja podchodzę do pewnych rzeczy i jestem w stanie znaleźć podobieństwa. Czy ja będę kiedyś kulturystą jakimś takim jak on? Nie wiem, ale jestem w stanie powiedzieć, że pewne aspekty
pewne rzeczy, które on stosował w dochodzeniu do wyników, są i u mnie. Tylko je trzeba zacząć umiejętnie wykorzystywać. Możemy lecieć dalej chyba. Mhm. O, to jest coś Prokrastynacja. do Michała. Małe zaniedbania, duże skutki. Prokrastynacja to jest nic innego jak odkładanie zadań, które powinniśmy wykonać w czasie, do ostatniego momentu, kiedy już nie mamy nic innego do zrobienia, tylko to. Pali nam się dupa i generalnie dużo ludzi lubi odkładać na tą ostatnią chwilę. W sumie to powinno być dla Marka, bo Marek lubi. To jest Marka System. Ja kompletnie nie prokrastynuję, jestem bardzo zdyscyplinowany i zwykle nie odkładam na później. Prokrastynacja jest również formą perfekcjonizmu, ponieważ będziemy pracować nad tym, aż to będzie tak doskonałe i przekładamy to w nieskończoność, aż nic po prostu. Więc lepiej jest zacząć z tym, co masz tu i teraz, a później dopracować to po prostu w locie i tyle. No, panowie, coś do dodania? Wiele ludzi, zanim zaczyna coś robić, to tak jak powiedział Michał, dochodzi do deadline'u. Warto sobie dawać deadline, tylko że jak będziesz dawać deadline do deadline'u kolejnego, to nigdy tego nie zrobisz. Ja często się łapałem na tym, że zanim coś zrobiłem, to faktycznie robiłem to na ostatni moment. Nie każdy tak potrafi, nie każdy potrafi sobie poradzić na przykład z natłokiem danych informacji, czynności, więc to nie jest dla każdego i moim zdaniem trzeba z tym walczyć. No i ja też walczę z tym, bo ja sobie pewne rzeczy zakładam, tylko że w internecie jest tak, że jak ty sobie założysz, że zrobisz to i to ty to zrobisz i pojawia się kolejne 10 rzeczy do zrobienia, a ja jestem taki i na tyle uparty, że jak ja zacznę coś robić, czy nie rozwiążę jakiegoś problemu, to nie spocznę. I to mnie często właśnie gubi, że ja nie potrafię, ja czasem nie zjem, nie wyjdę z domu, nie zrobię nic, dopóki czegoś nie skończę. I tak też było ostatnio w nocy z tymi 3 live'ami. Produkcja 3 filmów, gdzie z 2-godzinnego filmu zrobiłem niecałe 2 godziny, bo tam trzeba było to przerobić, zajęło mi to 6 godzin. Nie wiem, czy dużo, czy mało, ja to podzieliłem na 3 części i to jest to, co mówi Michał, po części taki perfekcjonizm. Chcesz, żeby to fajnie wyglądało, tylko że ja się już nauczyłem robić tak, że wiecie, nie, że wypuszczam gdzieś jakiś bubel po to, żeby to było. Nie, to nie w moim stylu, ale staram się jednak być mniej krytyczny w stosunku do siebie samego, co pozwala mi iść do przodu. Bo jakby ja bym był na początku, jak ja bym był ciągle tak mocno krytyczny do siebie samego, jak kiedyś na początku, gdy w ogóle rozpoczynałem przygodę z social mediami, z tym wypowiadaniem się, to bym nigdy nie ruszył z miejsca i ciągle by mi coś nie pasowało, bo ja coś powiedziałem po śląsku, bo tu się przejęzyczyłem, tu mam jakiś błąd. Dziś ja to mam w pompie. Ja mimo to robię swoje, mimo to, że ktoś mi tam zwraca uwagę, dla mnie to są rzeczy błahe, bo jeśli ktoś chce wyciągać wartość z tego, co my robimy, to on się skupia na wartości, a nie na problemie. I też to musicie w sobie tak jakby ruszyć, że właśnie zaczynacie się skupiać na wartości, którą macie do przekazania, a nie na problemie, który w sumie jest nieistotny, bo zazwyczaj to są jakieś błahe problemy, coś gdzieś nie pasuje, a mimo wszystko wynik możesz zrobić fajny. Dobra jest, momencik, Kubuś, tylko szybciutko dodam. Dobra jest strategia, ode mnie wam podam, co działa. Ja jestem bardziej praktykiem, a nie teoretykiem, nie lubię gadać. Ja wiem, co trzeba robić i bardziej przemawiam akcjami. Więc jeśli publikujecie, albo jeśli się zastanawiacie, czy coś jest, mam taką strategię i jeśli coś publikujesz, good enough, czyli to musi być wystarczająco dobre, takie, dobra, puszczasz to i leci, a później jak najwyżej coś się bardziej spartoliło, to robisz to jeszcze raz, czy poprawiasz. Good enough i jak jest tylko wystarczająco dobre, to puszczasz. A jeśli chodzi o błędy, no to wiecie, to każdy będzie je poprawiał, popełniał.
W moich postach często, jeśli nie znajdziecie żadnego błędu, to jest podejrzenie, że ten post nie pisałem ja. To jak u mnie. To jest potwierdzenie autentyczności. Jeśli tam brakuje czegoś, przecinka, kropka, jeśli jest błąd, to znaczy, że jest okej, nie? No to ja. Ja często robię błędy. Ja często robię tak, bo wiecie, jak piszesz na telefonie, to raz, przekręcasz słowa, ja tak mam. Często tak jest. Często niektóre rzeczy zostawiam z pełną premedytacją, bo nie chce mi się tego poprawiać, po to, żeby ktoś na przykład mi gdzieś tam napisał. To już nie działa. To już nie działa. Ja wiem, ale póki co działa. Ludzie i tak zwracają na to uwagę i gdzieś coś komentują albo robią, albo ich to gryzie w oczy, więc ja też takie rzeczy zacząłem robić. Czasem gdzieś tam próbowałem przemycić jakiś dziwny błąd albo jakieś przejęzyczenie. Mi daje to w sumie fan, bo ja tylko czekam, aż ktoś, wiecie, tam zwróci mi uwagę albo faktycznie się do tego doczepi. A często jest zjadanie literek, jakieś literówki, przekręcone słowa, to tak jak mówię, i Michałowi się też to zdarza, tak jak i my, bo my myślimy, robimy coś szybko i już to chcemy mieć gotowe, wiecie, to jest takie za szybkie działanie i nie wiem, czy to jest wina ADHD, czy czegoś, można by to pewnie gdzieś coś przypisać. Ja tak mam, dla mnie to jest zajebiste, jestem z tego dumny, że potrafię ogarniać tyle rzeczy w jednym momencie, mimo że wiele razy ktoś mówi, że multitasking jest niemożliwy, to kurwa u mnie jest możliwy, ja daję radę i tak jak powiedział Kuba, jeśli ktoś by chciał mnie naśladować, czy naśladować Michała z tym, co on robi, z taką ilością, jak robi, to wymaga to jednak cięższej pracy i praktyki, bo to nie da się tego skopiować 1:1. Musicie znaleźć swój system, swój sposób, to, co wam pasuje, to, jak wam jest wygodnie. I teraz taki przykład. U mnie z pracy. Jak ja tam byłem w tej fabryce soków, mieszałem takie specjalne oleje, to mój przełożony, szef, który dostał się na to stanowisko jako nowa osoba, czyli zmienili mi szefa, prosto mówiąc. I on nie miał pojęcia o tym stanowisku pracy. Ale on potrafił mi przyjść i powiedzieć: Marek, ty to masz zrobić tak i tak. I mi zaczął mówić, jak ja mam robić i się do tego czepiać, że ja to robię źle. Gdzie ja tam pracowałem, powiedzmy, 2-3 lata. I ktoś przychodzi i zaczyna mi mówić, co ja i jak mam robić. Więc zacząłem się wkurzać. Wiecie, bo nie było lepszego momentu, czy lepszego sposobu, żeby to zrobić inaczej, bo ja wypracowałem swój sposób działania, był szybki, skuteczny, pozwalał mi oszczędzać czas i zająć się tym, co lubię, a nie całkowicie pracą. I to się nie podobało też im, że ja mam tyle wolnego czasu. Ale do meritum. Finalnie skończyło się na tym, że ja gościowi powiedziałem, że jeśli on chce wykonywać te rzeczy za mnie, to się chętnie możemy zamienić. Ja pójdę sobie do biura, usiądę i będę tam robić te jego rzeczy, a on mi pokaże, jak to robić i zobaczymy, czy popełni jakieś fuck-upy. Obrócił się i poszedł. I tak się to skończyło, więc pewne rzeczy, które sami sobie wypracujecie, trzeba bronić. Ale teraz też jest bardzo ważna rzecz. Są rzeczy, i tak to mają akurat na przykład kierowcy, jeśli nauczysz się źle coś robić, źle jeździć, a potem pójdziesz do nauki jazdy i oni ci pokażą, jak to powinno się robić, to tobie często wydaje się, że to, co robisz, jest dobrze i że to w ogóle niemożliwe. Więc tu też trzeba po prostu założyć jakiś margines, że nie wszystko, co ty robisz, jest dobre, dlatego warto próbować też innych rzeczy. I to tak jak mówię, taki po prostu przykład u mnie z pracy, bo faktycznie tego nie szło zrobić lepiej, tylko że ten szef nie rozumiał, że tamten szef, który był poprzedni, pokazał mi, że ja to mam robić tak, a ja to jeszcze udoskonaliłem i to było zaakceptowane. I to potem wiecie, ktoś chce się pokazać i powiedzieć ci nie, bo to musisz robić tak. To tak jak ja bym Michała dziś uczył nosić talerze czy naczynia, co on tam robi i tam jakiś miał rekord czy coś. Przecież ja nie jestem w stanie na rękę 5 naczyń położyć, a ten wariat popylał z iluś tam tymi
kieliszkami. To były szklanki, to było dawno temu. Wtedy, No ale wiesz o co teraz, chodzi, nie? teraz to bym na lajcie pobił ten rekord, bo jestem silniejszy, a wtedy byłem słabszy i kiedyś pobiłem rekord świata, ale to było w noszeniu kieliszków w jednym ręku, ale to nie było rejestrowane, także dawno No, temu. ale widzicie, wiecie mniej więcej o co mi chodzi. No, Lecimy dalej. tak. Trzeba zgłosić Michała do Guinnessa, ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać odnośnie prokrastynacji, że jest na to sposób walki z nią właściwie, a mianowicie jest taki, że jeżeli nie chce ci się czegoś zrobić, nie wiem, nie chce ci się gdzieś iść, to załóż buty, nie chce ci się czegoś pisać, to zacznij pisać 2 zdania. Nie chce ci się gotować, to przyszykuj sobie coś do gotowania, typu jakieś garnki, cokolwiek, nie wiesz o co chodzi. Jakby step by step i nagle się okazuje, że to, co ci się nie chciało zrobić, to nagle za moment jest wykonane. Bo najczęściej jest tak z prokrastynacją, że się nie chce, dopóki się nie zacznie. A jak już się zacznie, to leci i się robi. Ja się A co właśnie zrobić? bardzo często tak oszukuję. Na przykład nie chce mi się ćwiczyć, to zrobić tylko jedną serię. Jedną serię tylko zrobić, później już odpuszczasz. Nie? Jedną serię zrób i koniec. Po treningu. Nigdy się nie kończy na jednej serii. Nie edytuję wideo, tylko zrób do intro, jak zaczyna się intro i już później odpuszczasz. Nie? Później zostawisz sobie na później, resztę wyedytujemy do Przecież ty tego nie zostawisz na później, jak już zaczniesz No robić, to proste, będziesz no. robić To jest 2 takie dni, zawsze, no to tak trzeba działa, się no. oszukiwać się w stronę dobrego, okłamywać się po prostu i mózg nie chce, twojemu umysłowi jest wygodnie tak jak jest teraz. On lubi jak mu jest ciepło, miękko, jak ty się nie przemęczasz, nie uczysz się niczego, położysz się, wyśpisz się w ogóle najlepiej, to będzie najlepiej i Także trzeba No, się właśnie w tą stronę dobrego oszukiwać, nie? A co wtedy, jak ja na przykład idę zrobić sobie, powiedzmy, kanapkę, nie? Do kuchni, a kończę na myciu kibla. I jeszcze nie zrobiłem tej kanapki, tylko ja to ostatnio gdzieś tak czytałem, że to ADHD i te sprawy. Ja się sam na tym łapię. Ja idąc robić coś, mnie potem coś rozprasza, zaczynam robić 100 różnych innych rzeczy. No i finalnie, wiecie, było często tak, że te rzeczy są nieskończone. Obiad niezjedzony, śniadanie niezjedzone, kibel nieumyty, okna nieumyte i te sprawy. I ja zacząłem się na tym łapać i zaczynałem dokańczać pewne rzeczy i starać się właśnie minimalizować też, jakby to wam wytłumaczyć, ten chaos cały, który was otacza. To tak jak ja na przykład wstaję rano, powiedzmy, to ja dopiero jestem dostępny na telefonie gdzieś około godziny 11-12, mimo że wstanę o 10 czy 9, bo wprowadziłem sobie coś takiego, że przez pierwszą godzinę, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się nie dotykać telefonu. Wiecie o co chodzi. Tak samo ciężko mi wprowadzić jednak to z pójściem spać na czas, bo tu akurat mam z tym problem, ale walczę z tym. I takie rozpraszacze. I to też trzeba zacząć tym pracować. To się wydawać może wam śmieszne, bo my nie jesteśmy maszynami, mimo tego, że potrafimy robić pewne rzeczy nieustannie, ileś tam godzin, aż do skutku, tylko że no nie jesteśmy takimi maszynami i to potem odbije się właśnie w późniejszym czasie na naszym zdrowiu i to jest po części to, co było tutaj na początku, że pewne fuck-upy, które popełnisz na samym początku, rzutują na dalszą przyszłość. Więc warto jest to gdzieś dopracowywać, próbować ulepszyć, ale właśnie tak jak powiedział Michał, w tą dobrą stronę. I jeżeli się na czymś łapiesz wielokrotnie, to tak trochę przeciąć to, spróbować odbić od tego. No. No następny slajd może? Kuba, nie dodajesz nic? Małe Także- działania, duże zmiany. Nawet najmniejsze działania mogą prowadzić do dużych zmian w naszym postrzeganiu świata. Wyjaśnimy, jakie małe kroki mogą prowadzić do znaczącego postępu i zmienić nasze perspektywy. Także wyjaśniajcie. I tutaj mamy dla Was metodę 5 zadań dziennie, czyli Power Lista Andy Frisella, którą omawialiśmy już wiele razy. To jest 5 rzeczy, które powinny Was przybliżyć do Waszego celu, które wypełniacie codziennie. Codziennie je sobie skreślacie, ma to wpływ też na Waszą
na zastrzyk dopaminy, kiedy skreślacie te zadania. To jest bardzo ważne, żeby to było robione poprzez fizycznie, to znaczy ręką, długopisem na papierze, ponieważ wtedy łączą się pełne neurony z naszym mózgiem i ma to lepsze działanie. Mamy komentarz. The King. Ja dzięki wam przed snem zamiast telefonu wróciłem do czytania książek. No i mega się z tego cieszymy, bo ja wam powiem tak, mimo że i z czasem też podchodzę do tego całego tutaj działania, że wiele ludzi nas nie słucha, to są takie ukryte opcje przyczajone, tak jak tutaj The King, gdzie u niego to zadziała, on to zastosuje i wprowadzi to jednak trochę inne postrzeganie u niego i zacznie to u niego pozytywnie wpływać na jego życie, na jego samopoczucie i na to wszystko, co dzieje się w oku. Także im więcej takich ludzi, którzy są skorzy do testowania tych rzeczy, które my tutaj omawiamy, tym fajniej. I fajnie, jak o tym piszecie. Także jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pozytywne zmiany dzięki nam albo dzięki temu, gdzie my gdzieś pokierowaliśmy, to możecie chętnie tutaj napisać komentarz, przeczytamy, wrzucimy go na tablicę. Ja tutaj jeszcze mam jeden komentarz, od razu już go załatwimy, bo to dotyczy wcześniejszych rzeczy, czyli mam kolekcję Moonbagów, które nie są nic warte, były w tamtym czasie warte, zmiany na stable. Powiem ci, że takich rzeczy to ja też mam sporo, no i to jest trudna decyzja, bo rozumiem, jeżeli masz Moonbag i nic z nim nie zrobiłeś. Też takie miałem. Tylko że ja staram się już później robić po HOSS-ie, jednak wyprzedać i ten Moonbag zmniejszyć do tylu, żeby to było gdzieś 10, 15, 10, 5% nawet całości, którą miałem. I tak jest na przykład u mnie z Matikiem i ja mam zagwozdkę, co z tym zrobić, ale mam to w sumie gdzieś. Nie podchodzę do tego mega emocjonalnie. A takie kryptośmieci, które mi zostały, to było tak jak mówię, między 5 a 10% po 2019 roku, czy tam 18, to ja w 2020 zdecydowałem się zamienić nie na stable, bo stable już ci nie urośnie raczej, a może jeszcze spaść, jeżeli się wykrzaczy. Zamieniłem to wtedy na Ether. I Ether wtedy zaczął iść do góry, no i finalnie to, co zamieniłem, sprzedawałem gdzieś tam w okolicach $4000 za Ether, więc finalnie jeszcze z tego wyjąłem zysk. Czy zwielokrotniłem ten zysk. Ja wiem, że to są ciężkie decyzje, ale to akurat też jest do omówienia na innego live'a. Możemy lecieć dalej. W ogóle a propos tego, to można jeszcze dodać, że moim zdaniem to jest wielki minus w podejściu, jeżeli chodzi o psychikę swoją, że mając Moonbaga jakiegoś, ty żałujesz, że go masz. Bo jeżeli trzymasz się swojego planu i przykładowo chciałeś sprzedać, nie wiem, 80% pozycji albo 90% i 20 czy tam 10% sobie zostawić na tak zwane ride or die, więc w tym momencie, moim zdaniem skromnym, odchodzi ci ten ciężar, że niezależnie co by się z tym stało, to ty i tak jesteś zarobiony, a wiesz, nie przewidzisz nigdy w przyszłości na tyle, żeby wiedzieć, który z tych projektów, jeżeli zostawisz Moonbaga, to on zrobi jeszcze większą robotę. Być może kiedyś takie będą, które z tych Moonbagów rzeczywiście zrobią jeszcze większą robotę, natomiast podejście na zasadzie miałem, a nie mam, więc po chuj te Moonbagi i tak dalej, oczywiście nie mówię, że ty tak mówisz, ale ktoś może w ten sposób pomyśleć, jest mega błędem, bo później się nagle okazuje, że mogłeś zostawić te 10%, bo poszło jeszcze dalej, więc masz znowu ból dupy w drugą stronę, że jeszcze więcej nie zarobiłeś. Więc wiecie, trzeba po prostu równać to psychicznie, nie? Ludzie lubią się karać i nie wiem, czemu też to tak jest, za dobrze zrobioną robotę. Czy mimo dobrze zrobionej roboty, jeżeli tak jak powiedział Kuba, wypełnił się pewny plan, pewien cykl i kosztem tego planu jest to, że zostawiasz te 10-20%, to dlaczego się karać za to, że zrobiłeś coś dobrze? To jest chore podejście. Ja rozumiem cię w 100%, bo też tak miałem, też często miałem, mogłem to jednak sprzedać i się tego pozbyć, bo to spadło o 90%. Tylko że z perspektywy czasu
mam właśnie takie podejście, że mimo tego ja nie patrzę na to i ja zapominam o tym. I to jest najlepsze, co można zrobić. To jest trudne, ale najlepsze. Dlatego ja dziś nie wiem, czy mam tam jakiegoś coina, którego miałem w 2019 i ile go mam. Przyjdzie hossa, prześledzę to wszystko i będę się zastanawiać, czy mam. I że się po prostu w hossie będę sprzedawał wszystko jak leci. A teraz to jest czas na kupowanie, ewentualnie jeżeli cię to gryzie w oczy i źle się z tym czujesz, to już też nieraz powtarzałem, jeżeli się źle czujesz niewygodnie z daną pozycją czy z danym asetem, który posiadasz, zmniejsz jego ilość, zamień na coś innego, ale też żebyś później nie miał do siebie pretensji, że zamieniłeś na coś gorszego, wiesz o co chodzi. Więc tu też trzeba to gdzieś brać pod uwagę. Zawsze WD po prostu możesz dopracować swoją strategię i wyciągać więcej profitu z tych moonbagów, zanim one staną się moonbagiem i czekać na ten ride or die. Podsumowanie. Małe inwestycje mogą prowadzić do dużych zwrotów dzięki zasadzie kumulacji strategii dollar cost averaging. I to jest fakt, to działa, to się sprawdza, nieraz to pokazywaliśmy. Jeżeli ktoś, bo rozumiem teraz drugą stronę, dlaczego wy pokazujecie tylko pozytywne wyniki? To nie jest prawdą, pokazujemy też negatywne wyniki, jednak aby stwierdzić jednogłośnie, że coś było negatywnym wynikiem, negatywną decyzją, nieudaną decyzją, jest potrzebny czas, który to zweryfikuje. Jeżeli my budujemy nasze portfolio pod hossę, która będzie w najbliższym czasie, jeśli w ogóle będzie, bo tak muszę powiedzieć, to po hossie będziemy szacować zyski, jak i straty. Tak jak ja dzisiaj mogę szacować, że pewne shitcoiny, które kupiłem w 2017 roku, dziś są nic nie warte, albo coś tam warte i albo to mam na plusie, albo mam na minusie. I posiadam takie rzeczy. Omawiałem to nieraz na naszych live'ach, zresztą tutaj też na live'ie coś takiego było, bo analizowaliśmy moje prywatne zakupy, te dobre, jak i te złe. I oczywiście pewne rzeczy można było zrobić, a można było zrobić inaczej. Tylko gdybanie mogłem kupić, to bym miał 10 000%, to wiecie, to jest ciągle mogłem. Więc ja wychodzę z takiego założenia i to będę powtarzać cały czas. Wolę stracić część moich pieniędzy, 100 zł, które i tak bym stracił, na jakieś pierdoły wydał w rynku i nie stracić szansy, niż żałować, że straciłem szansę i nie spróbowałem czegoś zrobić. Tu też oczywiście trzeba mieć odwagę, trzeba liczyć się z tym, że wiele decyzji, które będziesz podejmował, wiele kroków się nie uda, tylko że znowu token, który kupiliśmy rok temu, jest dowodem na to, że często jest tak, iż jeden token, jedna rzecz płaci za wszystko. Bo jeżeli wrzuciłeś tam $100 i nawet miałeś 10 tokenów, wydałeś 1000. Idąc strategią, którą tutaj mówiliśmy, czyli dollar cost averaging i wyciąganie wkładu plus budowanie moonbagu, faktem jest to, że osoba, która tak zrobiła i na przykład nawet jeśli kupiła kilka tokenów po tym i tamte nie są w plusie, to sprzedając tą jedną pozycję jest w stanie pokryć wszystkie koszty tamtych i jeszcze jej zostanie. Jeżeli to na przykład było 10 pozycji. I teraz te 9 pozycji, które powiedzmy jest gdzieś tam na lekkim plusie, na minusie, i tak zostanie rozegrane dopiero na hossę. Więc my dopiero wtedy po tej hossie będziemy mogli stwierdzić, czy ma to sens, czy to było zyskowną decyzją, czy niezyskowną. 2. Małe potknięcie, takie jak prokrastynacja, mogą prowadzić do dużych problemów. Tu może ktoś z chłopaków powie coś na ten temat. Znaczy ta prokrastynacja, jeśli będzie powtarzana non-stop, to wtedy może prowadzić do dużych problemów, ale tak to raz na jakiś czas czasami nawet jest zdrowo, w moim przypadku na przykład. Odpuścić pewne rzeczy.
Jak ty to Tylko wiesz, rozumiesz, Kuba? mało jest ludzi, którzy od czasu do czasu znajdą w sobie element prokrastynacji. Raczej znacznie więcej jest tych, którzy mają to ciągiem. Więc nie bierzcie, jeżeli macie to ciągiem, to nie słuchajcie Michała w tym momencie. Bo jakby Michał powiedział teraz coś dla tych, którzy przeważnie niczego nie odkładają, tylko robią i działają. Ja musiałem zaplanować, że ten dzień prokrastynuję. Tak, no właśnie. Taki cheat day, wiecie, to jak kulturyści mają cheat day, to jeżeli jesteś w cugu, robisz cały czas coś, to warto zaplanować jakiś odpoczynek i to potem jest w drugą stronę, bo nadmierne wypalanie się, nadmierne zużywanie swojej energii powoduje też negatywne tutaj. I ja przechodziłem zarówno przez prokrastynację, czyli nie chciało mi się kompletnie nic robić, odkładałem wszystko, przez taki okres ciągłego naparzania. Ja ciągle z tym walczę, bo ja lubię, jak coś się dzieje, ja lubię ciągle coś robić, tylko mam okresy takie, gdzie ja sam się zmuszam do tego, by na przykład nie dotknąć telefonu, ale mnie świerzbi ręka, wiecie, to cały czas, to nie jest takie, to po części można powiedzieć, że ja jestem od tego, aby robić uzależniony i z tym też trzeba walczyć, czy gdzieś to kontrolować i trzymać na jakimś, powiedzmy, balansie. Jest to ciężko, tylko że ja wolę robić ponad to, co mogę, czy po prostu dużo, gdzie finalnie wiem, że i tak jestem w stanie odpocząć, bo na przykład jak ja mam słaby internet, czy jestem gdzieś w górach, to nie mam możliwości tego robienia, więc jestem zmuszony, by robić nic i ja takim sposobem walczę właśnie z tym, żeby sobie gdzieś po czasie odpocząć. Oczywiście są też pracocholicy, pewnie nieraz się na tym niektóre osoby, które nas tu oglądają, łapią, że no nie jesteś w stanie nie robić nic. I to też jest złe. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Tak jak nie robisz nic i odkładasz, też jest złe, więc trzeba gdzieś znaleźć ten balans, coś pomiędzy. I jeżeli masz z tego fajne wyniki, to wtedy jesteś w stanie zauważyć, co ci te wyniki przynosi, a co ci nie generuje tych wyników. Ja też jestem z takiego zdania jak Michał, że lepiej zrobić niż nie zrobić, czy zrobić chociażby byle jak, a później poprawić, niż nie zrobić tego wcale. O. Dobra, 3 małe zmiany w naszym podejściu do życia i pracy mogą przynieść znaczne korzyści. Tak jak mówiłem już wcześniej, bądź 1% lepszy każdego dnia, a po roku będziesz zadziwiony. Tylko to też ciężko zrobić, bo wiesz, to też jest takie fajne powiedzenie, daj z siebie 1% dziennie. Jak to Może Kuba tutaj coś Nie daj 1% siebie dziennie, bo to wtedy 99 leży i gnije, tylko 1% bądź lepszy dzisiaj. Aha, czyli zrób 1% więcej dziennie niż zrobiłeś poprzedniego dnia w tym kontekście. A, no dobra. Tylko jak to sprecyzować? Wiesz, bo na przykład nie wiem jak u was, ale u mnie, mimo to, że ktoś może twierdzić, że ja robię ciągle to samo, bo siedzę na komputerze i patrzę się w ten monitor, to każdy dzień jest inny. Dziennie rozmawiam z innymi ludźmi, dziennie robię coś innego, dziennie jakieś różne wyzwania, coś trzeba załatwić, coś gdzieś zadzwonić, tutaj komuś konto zhakowali, to trzeba rozkminić, pomóc. Dziennie coś się dzieje. U mnie naprawdę nie było dnia przez ostatnie lata, który byłby taki sam. Więc jak sprecyzować to, że ja mam robić jeszcze 1% więcej, lepiej od poprzedniego dnia, gdy mój dzień jest taki nie do przewidzenia w 100%? Chyba że ktoś ma rutynę i wiesz, idzie do pracy, wraca, to zamiast siadać z piwem przed telewizorem i patrzeć dlaczego ja, czy dlaczego ty i tamte filety, czy jak to tam było, to po prostu czyta książkę. Tak jak tu osoba napisała, że dzięki nam zamiast tracić czas na scrollowaniu telefonu, zaczął czytać książki i powiedzmy nawet jeszcze czyta takie książki, które my gdzieś tu polecaliśmy, które faktycznie, jeżeli się do tego przyłożysz, to dadzą ci pozytywny feedback. Czy pozytywny... Ten 1% to jest taki umowny, tutaj by trzeba było, tak jak ciężko jest to dostosować do twoich działań, to by musiały być gole, znaczy cele
określone w tym trybie smart, nie? Że one są mierzalne w czasie i tak dalej. To wtedy tak. Powiedzmy, że robisz pompki i codziennie robisz 20 tych pompek, od dzisiaj robisz 21, jutro może 22. I tak w ten sposób. stopniowo progresujesz. To wiesz, zależy jaki jest twój cel, wtedy możesz określić ten 1%, na którym ci zależy i sobie systematycznie progresować. Ja bym Brak w ogóle reakcji. No. Ja bym w ogóle, i teraz mi klikło. W ogóle to wiecie, dziennie progresować jest ciężko. Czy inwestować dziennie jest ciężko. I ja wiem, że małe zmiany w naszym podejściu, ale czasami małe zmiany potrzebują dużo czasu. Więc ja bym to na przykład, jeżeli chodzi o normalną osobę, która dopiero zaczyna coś robić, patrzył przez pryzmat ostatniego kwartału albo nawet roku. Tylko żeby to mieć mierzalne, to tak jak my często tutaj robimy grupą, trzeba zrobić sobie stan gry i to, gdzie w danym momencie jesteś i na przykład po 3 miesiącach czy po 6 powtórzyć, żeby widzieć, co zrobiłeś przez ostatnie 3-6 miesięcy, aby progresować i czy na przykład zrobiłeś więcej niż w poprzednim roku. I to jest fajne też, ten stan gry, zrobić sobie, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, czego oczekujesz i po prostu stosować to, bo ja z wieloma osobami na grupie robiłem stan gry, ja indywidualnie siedziałem z nimi parę godzin, a finalnie parę osób potarło sobie tym tyłek, bo ja po pół roku piszę do nich: ty Romek, siema, co tam u ciebie, może robimy jakiś stan gry, co tam zrobiłeś? A on mówi, że on odpuścił. I To takie Romek rzeczy- olał? Słucham? To Romek mówi olał sprawę? Nie, ja tak mówię, przykład. Wiesz, o co chodzi. Więc tutaj też trzeba jednak ustalić pewne zasady. I to jest znowu to, że nie odpuszczać. Jeżeli coś robisz, czymś zaczynasz się zajmować, dać sobie czas na przede wszystkim właśnie te gorsze dni, te potknięcia, bo naprawdę ja też byłem bliski tego, że ja chciałem rzucić te kryptowaluty, bo mi się nie podobało. Był taki moment, że miałem tego kompletnie dość, bo wydawało mi się, że straciłem mnóstwo pieniędzy. Ale tak jak mówię, wydawało mi się na tamten moment, bo rynek i to, co dzięki temu, że ja trwałem w tym i jednak się nie poddałem, pokazało, że zarobiłem trochę pieniędzy, mimo jakiejś tam straty. I to też było widać na tym moim portfolio DCA, które zarówno robi Michał, ja i Kuba, gdzie ja od 2018 roku miałem tak, że miałem 20% na plusie, 10% na minusie, 30% na plusie, 50% na minusie, a w hossę, czyli w ten taki czas, który teoretycznie każdy poczuje, było 1000% na plusie i mimo tego ja nie zdecydowałem się skeszować i teraz się obronię. Dlaczego? Dlatego, że mój plan zakładał, że będę to robić przez 3, 5, a nawet 10 lat. I oczywiście mógłbym mieć teraz do siebie pretensji, kurczę, mógłbym mieć 1000%, ale ja dzięki temu, że trzymam się tego planu, chętnie zobaczę, co będzie na kolejnej hossie i może to, co będzie, co miałem, te 1000% w 2021, będzie dużo większym procentem w 2024, w 2025 czy w kolejnych latach. Tylko że ja wtedy tego nie zobaczę, jeśli bym nie trzymał się tego planu. I mimo tego kolejna rzecz, dlaczego taka decyzja? Bo to było tylko i wyłącznie portfolio eksperymentalne, nie moje główne i inne rzeczy zapłaciły mi za to, że ja to jestem w stanie trzymać i dziś to jest powiedzmy na 100% plusie, a nie 1000. I nie mam do tego bólu tyłka. Brak reakcji to też reakcja. Dlatego ważne jest, aby zawsze podejmować akcję, niezależnie od tego, jak mała by się nie wydawała. Jak to rozumieć? No, Kuba. Widziałem, że każda akcja rodzi reakcję, a brak tej reakcji to też reakcja. To możemy porównać bardziej do tradingu, gdzie na przykład próbujemy tradować na siłę i znajdować
jakieś pozycje, które niekoniecznie trzeba otwierać na ten moment. No Kuba, dawaj, bo mi się skończył temat. Wiecie co? Michał trochę zamotał. Nara. Z jednej strony ja w ogóle widzę tutaj taki paradoks, no bo jest napisane, że brak reakcji to też jest reakcja, a Sprzeczność trochę. chwilę potem jest napisane, dlatego ważne jest, aby zawsze podejmować akcje. No, nie do końca się z tym zgodzę, bo jakby niektóre rzeczy dobrze jest przeczekać i przemyśleć 3-5 razy, zanim się podejmie jakieś decyzje. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o inwestowanie czy zarabianie w jakiś tam sposób pieniędzy, tylko chodzi tutaj też o relacje z innymi ludźmi, o jakieś decyzje w życiu codziennym. Przykładowo, nie wiem, ktoś się najara na coś i chce iść wziąć to na raty, albo chce wziąć kredyt, czy cokolwiek innego, i potem kończy z tym, że pod wpływem emocji rzeczywiście to zrobił, tylko nie do końca przemyślał, czy rzeczywiście jest go na to stać i czy może sobie na to pozwolić w danej sytuacji. Bo co innego jest podejmowanie decyzji bazując tylko i wyłącznie na emocjach, a co innego jest podejmowanie decyzji bazując na faktach, które rzeczywiście są w Twoim życiu i których Ty na co dzień doświadczasz i z którymi masz styczność, które jakby dotyczą Ciebie i Twojego życia. Bo nagle się może okazać, że co z tego, że w tym momencie coś wydaje się dla mnie atrakcyjne, skoro za 6 miesięcy po pierwsze nie będę miał z czego tego zapłacić, po drugie, żeby to zapłacić, to będę musiał się męczyć w jakikolwiek sposób. No i wiecie, to są takie decyzje, które później nagle się okazuje, że jednak nie były takie dobre, jakby się wydawało na początku, że są, bo przez to, że podejmowaliśmy to emocjonalnie, to przesłoniło jakąkolwiek logikę i nagle przestaliśmy widzieć te złe strony. Ja jestem na przykład tego zdania, że jeżeli chcesz wziąć kredyt, czy chcesz wziąć coś na raty, to weź, natomiast fajnie, znaczy bardziej tutaj w kontekście rat, bo to są mniejsze kwoty, a kredyty to często ktoś rozumie 100, 200, 500 tysięcy, nie wiadomo ile. Natomiast fajnie, jeżeli już coś bierzesz na raty, to z reguły są to kwoty rzędu do kilku tysięcy złotych. Fajnie jest mieć odłożone przynajmniej te pieniądze, z tego względu, że jeżeli cokolwiek się w Twoim życiu wykrzaczy, to nie będziesz postawiony w sytuacji, gdzie będziesz pod ścianą i będziesz musiał na CITO na szybko organizować w jakikolwiek sposób środki na to, tylko będziesz miał jakby z czego pokryć te rzeczy. Wiecie, to jest takie myślenie do przodu. Czy rzeczywiście mnie na to stać, czy mi się wydaje, że mnie na to stać? Bo mogę wziąć coś, kupić za gotówkę, jeżeli mam na to pieniądze i nie muszę wtedy brać rat, jasne, fajnie. Natomiast z drugiej też strony, jeżeli przykładowo wiesz, że stać Cię na to, żeby, nie wiem, bierzesz coś, dajmy na to na 2-3 lata, będziesz to płacił ratalnie, a stać Cię na to, żeby w ciągu 6, 8, 12 miesięcy zorganizować gotówkę na to, żeby cały ten późniejszy okres był jakby pokryty. No to bierzesz to na raty, płacisz tą kwotę, odkładasz jeszcze więcej po to, żeby było na kolejne raty i nagle się okazuje, że za te 12 miesięcy coś, co masz spłacać przez kolejne 2 lata, no bo wziąłeś na 3, to na dobrą sprawę możesz powiedzieć, że już masz spłacone, nawet jeżeli tego nie zamkniesz, a możesz zamknąć to w każdym momencie. I przestajesz się interesować tym, że musisz co miesiąc płacić i dokładać do tego, tylko możesz już brać pieniądze z tego, co brałeś do tej pory na te raty, na zupełnie inne rzeczy, na przykład na jakieś inwestycje, czy coś kolejnego, co będziesz chciał sobie kupić. To jest takie racjonalne podejście i to są takie w gruncie rzeczy proste, ale z drugiej też strony protipy, które pozwalają Ci finalnie spać spokojnie, bo jeżeli bazujesz tylko i wyłącznie na emocjach w tych decyzjach, które podejmujesz, to później jak te emocje Ci opadną, a się okazuje, że zostałeś z czymś właśnie pod ich wpływem, to może się w bardzo prosty sposób okazać i życie może Cię łatwo zweryfikować, że jednak decyzję podjąłeś za szybko. A to nie o to chodzi, żeby później tych decyzji żałować, tylko żeby potrafić przemyśleć decyzję, przemyśleć jej skutki, przygotować się na każdą ewentualność i po prostu się zabezpieczyć z każdej możliwej strony. Bo raty nie są złe, raty są dobre, natomiast też fajnie jest mieć, znaczy inaczej, fajnie jeżeli ktoś traktuje takie rzeczy na zasadzie zbuduję sobie historię kredytową po to, żeby w przyszłości mieć, nie wiem, lepszy scoring i dostać jeszcze więcej, jeżeli będę potrzebował, bo to też jest takie mądre działanie na przyszłość. I wiecie, tutaj jakby odnoszę się do tych rad, natomiast
no, odnosi się to do wielu innych rzeczy. Możecie to sobie odnieść do czego chcecie. W wielu rzeczach tak jest i tak samo w relacjach te takie małe gesty, drobne kroki dla kogoś powodują, że finalnie ta osoba dużo chętniej zrobi dla ciebie większą przysługę i spełni większą prośbę, jeżeli ją o to poprosisz, jeżeli wcześniej byłeś miły, koleżeński, doceniałeś tą osobę w jakiś sposób, nie wiem, nawet kurczę, koleżance głupią czekoladę kupić, jak idziesz się z nią spotkać. Wiecie, bez żadnych tutaj podtekstów, że ktoś zaraz mówi, że tutaj o kogoś podrywasz czy coś takiego. Nie. Jeżeli mam przyjaciół, to dbam o swoje otoczenie, bo ja wiem, że jeżeli coś się wydarzy, to to otoczenie ze mną jest i będzie mnie wspierać. To nie czekoladę kupujesz? Czekolada niezdrowa jest przecież. Przykładowo. Gorzką, czarną, stary, zdrowa. Ja tak się odniosę tu do Kuby komentarza. Jak bierzesz coś na raty, to znaczy, że cię na to nie stać. Zgadzam się tutaj 100%. Ja zacząłem brać coś na raty dopiero wtedy, jak już miałem na to hajs, ale tu Kuba z tego wyszedł obronną ręką, bo to w sumie wytłumaczył. Ja zazwyczaj miałem telefon na raty w abonamencie i to zerowe raty, nie procentowe. Dlaczego? Dlatego, że w sumie i tak bym zapłacił tyle samo za niego pieniędzy, a mogłem go mieć już tu teraz i sobie rozkładałem to, że płaciłem przez 12 miesięcy mniejsze siano, nie musiałem wywalać pieniędzy, które miałem na koncie, na dany na przykład telefon i telefon nie był moją zachcianką. To też jest ważne, bo w większości osób jest tak, jak Kuba napisał, że biorą coś na raty, bo chcą to mieć tu i teraz, ale ich w ogóle na to nie stać, nie przemyśleli tego, że ich na to nie stać, że nie mają na to pieniędzy i kurwa, w ogóle chore myślenie jest takie, że ludzie mówią, mnie stać, bo mnie stać na ratę. Stary, no nie stać cię. Co z tego, że stać cię w danym momencie na ratę, jak ty masz pusty worek pieniędzy? Nie masz nic, synek. Wiecie, o co chodzi? I wiele osób tak mówi, albo też takie powiedzenia, zainwestowałem sobie w nowy zegarek. Czy ci się gości odkleiło? Co to jest w ogóle To też zależy, jaki to był zegarek, ale jeśli to był Casio, Seiko ale wiesz, albo o co chodzi. to raczej to nie była inwestycja. Albo zainwestowałem w nowe drzwi do domu, swojego domu. Kurwa, No, żeby nikt go nie okradł. To I zainwestował że najgorsze jest to, że w telewizji, jak gdzieś tam patrzycie na reklamy, to jest ludziom sprzedawana taka bajka, że rzeczy konsumpcyjne, czy rzeczy, które generują ci koszty, są inwestycją. Przecież to jest chore, to jest porąbane i ja też się gdzieś wcześniej na to łapałem, bo też sobie kupiłem zegarek, ale nie traktowałem tego jako inwestycja, tylko przeżarcie Wiesz siana. co, tutaj też trzeba zaznaczyć to, że zależy czego jak używasz, bo jeżeli na przykład bierzesz telefon, a wykorzystujesz go do pracy i na nim zarabiasz, to już jest inwestycja. No. Zobacz, Kuba, później kombinacja, skąd brać kasę na następną ratę. Wiesz, o to chodzi, że wiele osób chce mieć dom na raty, mieszkanie na raty, potrzebuje na to kredyt, bo nie ma 1 000 000 złotych, czy tam 800 czy 600 tysięcy na ten moment. To jest całkiem zrozumiałe i tu od tego są ubezpieczenia, pewne rzeczy, to, że pracujesz, że masz na tą ratę, ale nigdy nie powinieneś doprowadzić do momentu, tak jak niektóre osoby, które znam, że ich zobowiązania są równe lub wyższe środkom, które miesięcznie przychodzą do twojego budżetu. Naprawdę są takie osoby. I to już jest wtedy zły sygnał. Wtedy jesteś już idiotą dla mnie. A jeszcze jak bierzesz kolejną pożyczkę, żeby spłacić tą poprzednią, to ja już nie wiem, jak to nazwać. Ale są takie rzeczy i tym ludziom trzeba pomóc, pozbyć się tego, tylko że kurczę, to jest ciężko to, wiecie, zmienić, bo to trzeba sobie w głowie poukładać. I to są te osoby, które mówią, mnie stać, bo mnie stać na ratę. Przedsiębiorców też stać, żeby jeździć Porsche, bo on płaci leasing. Tylko tak jak mówiłem w niedzielę, wiele przedsiębiorców żyje z obrotowego kredytu i jakby wszystko pozamykali, to oni nie są w ogóle rentowni. Im się tylko wydaje, że oni zarabiają pieniądze. I taki jest fakt. Co innego jest, jeśli ty jesteś wolnym człowiekiem,
od zobowiązań, nie wolny finansowo, ale nie masz kredytu, nie masz kompletnie nic, policzysz sobie, budżet tyle i tyle wydaję na życie, tyle i tyle zarabiam i chcesz kupić mieszkanie i w koszty tego całego wrzucasz sobie kredyt na przykład. Bo ja patrzę z perspektywy Skandynawii, ja też byłem bliski zakupu domu na kredyt. Wtedy miałem wziąć 1 600 000 koron, a czy źle, dom kosztował 1 600 000 koron, to było około 1 000 000 złotych, miałem wziąć na to kredyt i byłem naprawdę, ja już miałem papiery podpisane, już witałem się z gąską, z moim nowym domem, nowym, starym w sumie, ale na sam koniec zdecydowałem się tego nie robić. Dlaczego? Dlatego, że jak wszystko policzyłem, to by mi zostawało 500 zł miesięcznie i by nie było w stanie mi to nawet zbudować poduszki bezpieczeństwa jakiejś sensownej po odliczeniu kosztów życia i bym cały czas żył w stresie, że jak ja mam zarobić więcej? Wiecie, jeżeli kredyt jest małą częścią waszego budżetu, czyli na przykład, nie wiem, płacisz 2000 zł, 2500 zł, zarabiasz 7, to jest duże prawdopodobieństwo, że jednak będziesz cały czas zarabiał te 7 albo z roku na rok coraz wyżej, a jeżeli masz stałą stopę kredytu, to masz to w pompie, płacisz. I wiele ludzi tak wygrało, bo mam wielu znajomych, którzy kupili domy w 2013 roku, w 2015 i dziś tam mają stałą ratę i ta rata jest dużo niższa niż jakby wzięli kredyt teraz. Tylko to też nie da się porównywać. Oni wtedy podjęli to ryzyko i oni dziś zarabiają więcej i ta rata w ogóle jest mniejsza stosunkowo do wypłaty, którą mają dziś. My nie wiemy, nie potrafimy przewidywać przyszłości też. Tylko że mówienie z rzeczami konsumpcyjnymi jak samochód, telefon, telewizor czy coś, kupię sobie, bo mnie stać na ratę, jest chore. To jest chore podejście, powinieneś wziąć rozbieg i walnąć w ścianę łbem, żeby tam coś klikło. Bo to jest chore dla mnie, a wiele osób tak mówi i to jest sprzedawane w telewizji młodzieży. Jak cię nie stać, to weź kredyt. Jak cię nie stać na wakacje, to przecież tutaj chwilóweczka, kredycik. Spłacisz. Że jak mnie nie stać na wakacje, to się przepraszam w tym roku i tak jak ten gościu na TikToku, że był taki, chyba tam coś robił, nie wiem, płytki kleił, on mówi, że po analizie swojego konta stwierdził, że on nie jest w tym roku zmęczony i po prostu dalej pracuje. Trzeba przyciść pasa. I w ogóle taki tip, przez pierwsze 3-5 lat, jak zaczynasz inwestować, zminimalizuj wszystkie koszty, staraj się przynajmniej obniżyć koszty, wydatki i dociąg jeszcze pasa. I przeżyj te 5 lat w taki sposób, jak nie chcesz żyć ktoś inny, żeby potem mieć luźniej. Bo tak samo my inwestujemy na przyszłość. Też tutaj rozmawiałem z Leszkiem w niedzielę, że on by nie chciał emeryturę dostawać od państwa, tylko zrobić wszystko, żeby sobie na to zarobić. No to żeby zarobić na emeryturę, to nawet jak dzisiaj zarobisz 1 000 000 złotych, żyjąc w Polsce, 1 000 000 złotych na kryptowalutach, to pomyśl, ile masz lat i na ile wydajesz, ile cię życie kosztuje dziś, a to będzie drożeć wykładniczo, na ile taki 1 000 000 ci starczy i czy ci to starczy do końca życia i czy ty jesteś w stanie żyć i korzystać z tego życia, czy po prostu egzystować jak warzywo. Tak to zostawię, bo widzę, że tu się wszyscy niecierpliwią. Jeszcze mamy do zakomunikowania. Tak, o. Tutaj Dzięki, mamy. Michał. W Berlinie 4-5 grudnia pojawimy się ekipą jako hajsoholicy. Można już zakupić bilety. W tym momencie tam jest minus 50%, a macie dodatkowe minus 10% z naszym kodem hajsoholicy. Serdecznie zapraszamy do Berlina. Tak, ja jeszcze tutaj wrzucę wam link w opis i w komentarze. Czekajcie. nextblockexpo.com jest, tak? nextblockexpo.com. Tak, nextblockexpo.com łamane przez slash czy łamane tickets. Tam znajdziecie bilety. Oczywiście jak wpiszecie kod hajsoholicy, to tak jak już powiedział Michał, 10% jeszcze rabatu od tej ceny, która tam jest.
No i to jest zasada taka, jak była wcześniej, że ta cena po prostu z miesiąca na miesiąc, czy tam co ileś dni wzrasta. Najtaniej jesteście w stanie kupić dzisiaj bilety, się zdecydować. Ta cena nie jest jakaś jeszcze wygórowana. I w sumie tyle. No i tak jak powiedział Michał, raczej będziemy w Berlinie w tym okresie, a jak nie, to ktoś przynajmniej z ekipy, więc będzie można się spotkać. Kto był w Warszawie, wie, jak taka impreza wygląda, że jest bardzo fajnie. My postaramy się wszystko zrobić, żeby też tam być, bo to jednak trochę jest odległy czas, przynajmniej dla mnie. Nie jestem w stanie aż tak tego wszystkiego zaplanować na ten moment, bo nie wiem, gdzie będę, ale tak jak mówię, warto tutaj, jeżeli ktoś chce iść i wyjść do ludzi, a to warto robić, czy poznać ludzi, którzy myślą podobnie jak wy, to warto jest się pojawiać na tego typu wydarzeniach. Oczywiście takich wydarzeń jest więcej w ciągu roku, tylko że zbliżamy się jesteśmy w drugiej połowie roku, będzie końcówka, zazwyczaj w lato takie imprezy są robione, więc wiele imprez też już było, czy Crypto Silesia, czy coś. Ja zazwyczaj widuję te same twarze i zazwyczaj te twarze, które są najczęściej na tych właśnie wydarzeniach, mają wyniki. Mnie w ogóle dziwi fakt, że ktoś potrafi iść raz na takie wydarzenie i nie zainteresować się kryptowalutami czy całym tym rynkiem, bo tam naprawdę wiele rzeczy można się dowiedzieć. I tak jak mówię, to jest tak jak z robieniem wszystkiego. Jeżeli pójdziesz na siłownię raz, ewentualnie możesz zrobić sobie krzywdę czy spuścić ciężarek na nogę. Ale jeśli będziesz robił to systematycznie i chodził jeszcze na przykład ze znajomym, to jesteście w stanie osiągnąć razem jakieś wyniki. To nie muszą być takie same wyniki, bo to też nie chodzi o to. Chodzi o same przesłanie, że jak idziesz z kimś, to zawsze możesz uzyskać jakąś pomoc, czy tam jakąś pomocną dłoń, czy motywację i w tym kierunku bym tu patrzył właśnie, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Także dzięki za dziś, dzięki Kuba, widzimy się za tydzień. Oczywiście postaramy się tutaj ściągnąć Donaja, bo dzisiaj nie dał rady. No i za tydzień mamy taki temat, w sumie on już był dzisiaj udostępniony, to wam zaraz powiem. O, temat. Planowaniu życia. Jak zaplanować i zrealizować swoją przyszłość. Także dla mnie też temat mega ciekawy. Postaram się też jakoś do tego przygotować, bo Donaj to jest zawsze przygotowany, tylko tak jak widzicie, dzisiaj musieliśmy mu usprawiedliwienie wypisać. Zdarza się. Tyle w temacie, także my się z wami żegnamy i nasze koszulki Gucci. Widzicie, nie każdego stać na Gucci, ale Gucci można mieć, także jeżeli ktoś chce taką koszulkę, to możecie na Allegro szukać, bo też były pytania. No i tyle. Trzymajcie się, hej. Siema. Pozdrówki.